Halo, witam Was i na Wasze zdrowie. Dzisiaj znowu odcinek od mojej strony. I ja startuję i wysłuchajcie co i jak właśnie. Cześć. Wiele z Was uważa, że życie na YouTube jest takie proste i zajmuje niewiele czasu. Aha. Zapomnij o tym, że dla mnie to idzie tak szybko i jest tak łatwo. Jest w tym o wiele więcej niż większość może sobie wyobrazić. Po pierwsze, mam swój własny sposób na zrobienie odcinka. Oczywiście nie dotyczy to tylko mnie, ale także innych osób. Jest jednak jedna rzecz, o której większość ludzi tak naprawdę zapominał i nadal pisają takie reakcje. Więc jednego dnia piszę odcinek, potem wysyłam go do mojego matka do dodatkowego sprawdzenia. Następnego dnia sam go tłumaczę przez program do tłumaczenia, potem poprawiam tam, gdzie go widzą, więc muszą zmienić to na formę żeńską. Bo w holenderski język nie mamy męski i żeński. Jednocześnie muszę też zwracać uwagę na interpunkcje w języku polskim. Ponieważ program do tłumaczenia z języka niderlandzkiego na polski bardzo często pozostawia wiele do życzenia i wtedy przychodzi kolej Seba, aby jeszcze raz sprawdzić pod kątem gramatyki polskiej. Zatem nad odcinkiem pracuję się 5 razy, zanim w ogóle będzie można go nagrać. I nawet w tej chwili, bo kiedy przychodzi kolej na Seba, czytam to na głos dla niego i nawet wtedy czasem jeszcze udaje mi się znaleźć formy niemieckie. Oczywiście czytanie jest dla mnie także inwestycja czasu. Jest to jednak również dla mnie ćwiczenie, ponieważ wciąż są pewne słowa, które sprawiają mi trudności w pewnym wymawianiu. I tak poświęcę chwilę, żeby powiedzieć to wolniej. Jeżeli nadal nie dam rady, i to jest normalne dla mnie, i ja absolutnie nie czuję wstyd na to, to ja poproszę Seba o pomoc, żebym usłyszał, jak to się powinno wymawiać. Za co serdecznie dziękuję sobie i jego cierpliwości przy realizacji odcinka na mój kanał. Wrócimy do pewnych reakcji. Bez litości tego typu pisarzy są przeze mnie natychmiast blokowane. Nie potrzebuję, żeby inni to czytali i dlatego denerwują mnie reakcje tych negatywnych pisarzy. Ok, wróćmy do tematu. Wykonując niektóre testy, jestem również zobowiązany do robienia notatek dla siebie. Bo dla mnie to jest ważne. Myślisz, że teraz jest to łatwe? No cóż, to nie może zająć aż tak dużo czasu, prawda czy nie? Więc tak, ponieważ chcę właściwie opisać wszystkie doświadczenia i uczucia, jakie wynikają z danego testu, aby móc później wyjaśnić to prostszym językiem. Nie ma sensu pokazywać ci listę z data, dniem, pogodą tego dnia, godzinami spożycia, ilością spożycia, innymi wydarzeniami, doświadczeniami, przeżyciami tego dnia, niezależnie od tego, czy używam płukania jelit, czy nie. Ponieważ wszystkie te listy są dla mnie jedynym narzędziem, dzięki któremu mogę sama zobaczyć i ocenić
jak, co, gdzie, kiedy i dlaczego, co wydarzyło się w moim ciele, funkcjonowaniu mojego mózgu i innych rzeczach. Tutaj mogę od razu podać nawiązanie do odcinka na kanale mojego męża. To odcinek opublikowano 5 lat temu, numer 1011. Co na to? Jest opowieść, dzienniczek ci powie. Nie wiem, ile z was oglądało ten odcinek i nie jestem świadoma, ani nie chcę być, jak trafni byliście, chcąc prowadzić swój własny dziennik jedzenia. Teraz pewnie myślisz sobie, ale po co miałbym poświęcać tyle czasu na dokładnie zapisywanie wszystkiego, co jem, co piję, co się wydarzyło i wiele innych rzeczy, o czym już mówiłam. Chcę ci to pokazać. To nie jest takie proste, jak się ludziom wydaje. Jest to o wiele bardziej czasochłonne. Wymaga własnego wysiłku, aby samemu przekonać się, gdzie w moim organizmie dzieje się coś złego i dlaczego coś się w nim dzieje. Jest tylko jedno zdrowie, które jest dla mnie ważne i jest nim moje właśnie zdrowie. Oczywiście myślę też o zdrowiu innych ludzi. Jednakże znalazłam szczególnie łatwy sposób, aby sobie z tym poradzić. Jaki? Dalej. Słuchaj, gdybym ciągle myślała o zdrowiu innych, to bym zwariowała. To nie jest żart od mojej strony, to jest naprawdę. Jak więc sama to rozwiązałam? Piszą, mówią lub pokazują, jak to się może wydarzyć. Kiedy skończą pisać, mówiąc demonstrować i lub wyjaśniać, dla mnie to koniec. Podejmuję wątek dnia i kontynuują. To, co dla mnie ważne. Reszta jest dla mnie historia. Wykonałam swoją pracę i dzięki temu mogę się zamknąć. Dałam radę i od samych ludzi zależy, co chcą zrobić z tym, co ode mnie usłyszeli lub przeczytali. Nie chcą i nie mogą tracić więcej czasu na inwestowanie w to. Czy jestem teraz samolubna? Czy ja jestem teraz egoistka? Co wy myślicie? Moja odpowiedź na to pytanie jest głośna i jasna. Nie, w żadnym wypadku nie jestem samolubna lub egoistka. Po raz kolejny wykonałam swoją robotę i tyle. To samolubne, jeśli ludzie nie robią nic z tym, co piszę, opowiadam, dają znać, a potem znowu przebierają na wadze, ale ja cierpię na suchą skórę, ale ja cierpię na nadwagę, cierpię na to, tamto, to i tamto. Nie, to są ludzie, którzy po prostu chcą dodatkowej uwagi i myślą o sobie. Dlatego ci egoiści uważają, że mają prawo ciągle na nowo narzekać. Ci ludzie doskonale wiedzą, co muszą zrobić, aby poprawić swoje życie i zdrowie, ale są zbyt leniwi, aby sami podjąć działania. Dlatego chcą słyszeć w kółko to samo. Tak samo jak chomik na kółko. Pośpiesz się, jeśli tak bardzo chcesz zwrócić na siebie większą uwagę, to proszę udaj się do lekarza, do specjalisty medycznego, ponieważ są po to, aby pomóc ci we wszystkich
problemach zdrowotnych. To nie jest po mojej stronie. Dobrze im za to płacą. Nawet bardzo dobre. A jeśli wszystko pójdzie dobrze, to naprawdę nie kosztuje to duże pieniądze, ponieważ większość ludzi ma ubezpieczenie zdrowotne. Ale jak to było z większością ludzi? Rzeczy, które są darmowe lub zbyt tanie, to nie jest w porządku, to nie jest możliwe. Nie, ale jeśli coś jest za drogie, to też nie jest dobrze. Jeśli coś jest za drogie, chcesz to za darmo, a jeśli jest darmowe lub tanie, to też nie jest dobre. Pamiętaj, jest tylko jedno zdrowie. Ja robię wszystko, co w mojej mocy, aby zachowywać zdrowie, a nawet optymalizować swoje zdrowie pod każdym względem. Dbam o swoje zdrowie, a kiedy ty naprawdę znaczy dbać o swoje zdrowie, to następnego razu. Już dzisiaj wystawiam o godzinie 6:30. Najpierw robiłam pracę tu na zewnątrz, było 0 stopni Celsjusza. Krótkie spodnie, takie coś, też to. I robiłam pracę. I plus minus około godzina 8:10 pojechałam do konia i teraz jestem już plus minus 1 godzina w domu. To znaczy cały czas jest jazda u mnie i kiedy ja śpię, ja tylko potrzebuję 6 godzin i tyle. Dobra, do następnego razu. Pa!